Rozwiązywanie równań, kolejna grupa zadań, to będą też zadania, gdzie będziemy przynajmniej w 2 krokach rozwiązywali równania, ale tym razem w równaniach będą się pojawiały ułamki. No i stąd warto się nimi zająć, bo tutaj mogą się pojawić różne niespodzianki, no ale same techniki rozwiązywania równań będą takie same jak do tej pory. Popatrzmy na pierwsze równanie, czego tu się musimy pozbyć. No na początku tej liczby, czyli 1/5. Więc od obu stron odejmujemy sobie ładnie 1/5. No to od lewej strony odejmijmy 1/5 i od prawej odejmujemy 1/5. Po lewej stronie zniosą nam się te 1/5, zostanie ładnie 3/2. No a po prawej co będzie? Tutaj to będę rozpisywał z uwagi na brak miejsca. No musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Przypomnę najprostszą metodę sprowadzania do wspólnego mianownika. Mianownik razy mianownik. 4 razy 5 i otrzymujemy wspólny mianownik. Oczywiście jest kilka innych metod. Tak naprawdę jedna taka preferowana jeszcze przez szkołę, ale pamiętasz z moich lekcji o ułamkach, ta metoda, którą tutaj stosuję, zadziała zawsze. 4 razy 5, 20. No jest prosta do zapamiętania, to jest jej moc. Teraz mnożę na krzyż. 5 razy 3, 15. 4 razy 1, 4. I już mam ładne 2 ułamki. O tym samym mianowniku mogę odejmować. 15 odjąć 4 to jest 11/20, czyli mamy taką sytuację. Czego teraz się musimy pozbyć? Co przeszkadza nam przy x? No to mnożenie przez 3/2. A więc powinniśmy obie strony podzielić przez 3/2. Ale pamiętaj, że dzielenie przez ułamek to jest tak naprawdę mnożenie przez jego odwrotność. Czyli będziemy mnożyli obie strony przez 2/3. No to mnóżmy. 2/3 razy 3/2 x, lewa strona i 2/3 razy 11/20. Po lewej stronie wszystko się skraca, zostaje nam sam x. Po prawej stronie przed mnożeniem też skrócimy. Tu jest 1 dwójka, tutaj tych dwójek jest 10, czyli mamy u góry 1 razy 11, 11, 3 razy 10, 30. I to jest nasz wynik 11/30. Pierwszy przykład gotowy. Popatrzmy teraz na następny. Cóż tu mamy? No, podobną sytuację. Najpierw się pozbędziemy tego ułamka 3/7, czyli od obu stron odejmiemy sobie 3/7. Odejmujmy zatem. Od lewej odejmujemy. I od prawej też odejmiemy sobie te 3/7. Po lewej stronie znoszą nam się te ułamki, zostaje nam minus 1/4 x. No a po prawej znowu ten sam problem co poprzednio, sprowadzenie do wspólnego mianownika. Sprowadzamy 2 razy 7, 14 w mianowniku, 7 razy 1, 7, 2 razy 3, 6 i ostatecznie mamy 1/14 po wykonaniu odejmowania. I cóż teraz musimy tutaj zrobić? Mamy razy minus 1/4 razy x, czyli musimy sobie obie strony podzielić przez minus 1/4, czyli tak naprawdę pomnożyć przez odwrotność, a odwrotnością jest po prostu minus 4, czyli obie strony mnożymy przez minus 4. Jak odwrócisz do góry nogami ten ułamek, dostaniesz minus 4. Stąd to mnożenie przez minus 4 mnożymy. Minus 4 razy, hop hop, kursanty, to trzeba w nawiasie napisać, razy minus 1/4 x. I tu minus 4 razy 1/14. Tu się elegancko wszystko skraca, po lewej stronie zostaje nam x, a po prawej stronie co tutaj mamy? Tu są dwie dwójki, tu jest ich 7. 2 razy 1, 2. No a w mianowniku 7. No i oczywiście nie zapominamy o minusie. X równe minus 2/7 jest naszym rozwiązaniem. Kolejny przykład. O, to już jest ciekawiej. Co tutaj zrobimy najpierw? Najpierw się pozbędę wszystkich mianowników. 2, 4, 3, czyli powinienem wykonać takie mnożenie, które spowoduje, iż skrócą się te wszystkie mianowniki. Tak naprawdę najistotniejszy jest element ten przy x'ach. No to
pomnożę sobie obie strony przez 6 i popatrz co będzie. Bo dla 2 i 3 wspólnym mianownikiem będzie 6. Chcę się pozbyć tak naprawdę o tego i tego. Tych dwóch mianowników. Mnożymy wszystko, obie strony. 6 razy 3 czwarte plus 6x trzecich. Cóż nam się tutaj porobiło? Skracamy. Tu jest 1, tu jest 3, czyli już będziemy mieli 3x, a po prawej stronie tu są 2 dwójki, tu są 3 dwójki, 3 razy 3, 9 drugich, plus i tu jest 1, a tu jest 2. Czyli mamy 2x. I zobacz, o to mi chodziło, żeby przy x'ach mnożyć przez taką liczbę, która zlikwiduje mianowniki te pod x'ami, żebym ja w następnym równaniu, po wykonaniu tego mnożenia, już dostał x'y, które nie mają mianownika. Są po prostu normalną liczbą, a nie ułamkiem. Cóż teraz? Jaki następny krok? No teraz przerzucę na lewą stronę te 2x, odejmując 2x od obu stron. Od lewej odjąłem i odejmuję od prawej. 3x i odjąć 2x to jest po prostu x. Po tej stronie się x znoszą i zostaje 9 drugich. Rozwiązanie gotowe. Oczywiście warto by jeszcze tak naprawdę zostawić to w postaci liczby mieszanej, a nie ułamka niewłaściwego, czyli zapisać to w ten sposób 4 i 1 druga. Ale już oczywiście ta postać też jest jak najbardziej prawidłowa, tylko mało lubiana przez nauczycieli. Raczej wolą zapisywanie w tej postaci. To i my tak zrobiliśmy. No a teraz idziemy sobie do następnego przykładu. Kolejny przykład. Co zrobimy? Podobnie jak poprzednio, tam gdzie jest x nie chcemy mieć tego w zapisie ułamkowym, więc najpierw pozbędziemy się tej trójki spod kreski, mnożąc obie strony przez 3. Mnożymy. Lewa strona pomnożona, prawa strona pomnożona. Tu nam się ta niechciana trójka skraca, zostaje nam 4 plus x. No a po prawej stronie też nam się skróci. Tu jest 1 trójka, tu są 2 trójki, więc mamy 5 drugich. Czego teraz się pozbędziemy? No tej czwórki. No to od obu stron odejmujemy 4. Od lewej odejmujemy i od prawej odejmujemy. Po lewej stronie czwórki się znoszą, zostaje x, a po prawej stronie rozwijmy sobie ten napis. Co to jest 5 drugich tak naprawdę? 5 drugich to jest 2 i 1 druga. Minus 4 to jest ile? Minus 1 i 1 druga. Minus 1 i 1 druga. I to już jest nasze rozwiązanie. Następny przykład. Podobny jak poprzedni. Znów nie chcemy mieć ułamka, bo zobacz, ten kawałek tak naprawdę można by zapisać w ten sposób. Ups. W ten sposób. To jest dokładnie to samo. Więc pierwszą rzeczą, jaką robię, to pozbywam się tego ułamka, tego 1 druga. W jaki sposób? No mnożąc obie strony przez 2, żeby się to skróciło. I mam 2 razy 1 druga, a w nawiasie to co było. I lewa strona dokładnie to samo, czyli 2 razy 2 piąte. No i to się ładnie po lewej stronie skraca, zostaje nam 4 minus x, no a po prawej stronie dwójka z piątką się nie skraca, więc trzeba przemnożyć. 2 razy licznik, czyli 2, 4 piąte. Czego się teraz pozbędziemy? Czwóreczki, odejmując od obu stron 4. Od lewej strony odejmujemy 4 i od prawej strony odejmujemy 4. Po lewej się skróciło, znaczy zniosły się te czwórki, został nam minus x. No a po prawej stronie 4 piąte odjąć 4, no to jest od razu można napisać 3 i 1 piąta. Minus 3 i 1 piąta. Czegoż teraz się musimy pozbyć? No tego minusa tutaj. Ja przypominam, że to jest to samo, co tutaj napiszę z boczku. Już wielokrotnie w tych zadaniach się ta sytuacja zdarzała, że to jest to samo, co minus 1 razy x. I my się właśnie musimy tego minus 1 pozbyć. No jak?
Skoro tu jest mnożenie przez minus 1, no to dzielimy obie strony przez minus 1. Lewą stronę dzielimy przez minus 1 i prawą stronę też dzielimy przez minus 1. I co nam z tego wychodzi? Tu to zapiszę. Minus przez minus daje liczbę dodatnią. I tu to samo. Ujemna przez ujemną też nam daje liczbę dodatnią. I to jest nasz ostateczny, fajny wynik. Następny przykład. Cóż tu ładnego mamy? No, xy po obu stronach, więc trzeba się zdecydować, na której stronie ten x ostatecznie się znajdzie. Tu jest więcej xów niż tu, no bo tu jest cała, tu jest połówka, więc będziemy się pozbywali z prawej strony tego xa, więc do obu stron dodamy sobie o plus 1 druga x, żeby się z prawej strony pozbyć. No to dodajmy. Do prawej dodajemy 1 drugą xa. No i do lewej takoż. Dodajemy 1 drugą x. Po prawej zniosły się, a co mamy po lewej? No zostaje te 3/4 i teraz x dodać pół x to jest po prostu 1 i 1 druga x. Po prawej zostało 5/6. Teraz pozbędziemy się tych 3/4, odejmując od obu stron 3/4. Odejmijmy zatem. Odjąć 3/4 i od prawej strony też odejmujemy 3/4. Po lewej się znoszą, zostaje nam 1 i 1 druga x, no a po prawej trzeba wykonać to odejmowanie i znowu mamy kwestię sprowadzenia do wspólnego mianownika. Tutaj sobie ułatwię życie, nie będę mnożył na krzyż, bo pamiętam, że dla szóstki i czwórki najmniejszą wspólną wielokrotnością jest 12. Więc wspólnym mianownikiem będzie 12. Szóstek w 12 jest 2. Są 2, więc 2 razy 5 10. Czwórek z 12 jest 3, więc 3 razy 3 9. No i 10 odjąć 9 to jest 1/12. 1/12. Cóż teraz? Zobacz, 1 i 1 druga x, ja to tutaj zapiszę, 1 i 1 druga x to jest tak naprawdę 3 drugie x. O, i tego się chcemy pozbyć. Czyli jeżeli chcemy się pozbyć 1 i 1 druga, to się chcemy pozbyć 3 drugich. Dlaczego tak to zapisuję? Bo zobacz, po prostu chcę doprowadzić do tego, żeby było mnożenie przez ułamek. Bo chcemy dzielić przez 1 i 1 drugą, żeby się pozbyć tego mnożenia, czyli tak naprawdę chcemy dzielić przez 3 drugie, a dzielenie przez 3 drugie to jest mnożenie przez 2/3, mnożenie przez odwrotność. Znowu ta sama sytuacja, co już tutaj kilka razy, że dzielenie przez ułamek to jest tak naprawdę mnożenie przez jego odwrotność. No to teraz sobie mnożymy. Lewa strona razy prawa, lewą i prawą stroną. 2/3 razy 3 drugie x po lewej i hop, hop, hola, hola i 2/3 razy 1/12. Po lewej stronie się wszystko skraca. Tu będę pisał ostateczne rozwiązanie. O, zaczynam się coś słabo mieścić. Tu nam zostanie sam x, natomiast co mamy po stronie prawej? 1 dwójka, tu jest 6 dwójek, 6, 1 razy 1 to jest 1 w liczniku, 3 razy 6 to jest 18 i to jest nasze rozwiązanie tego całego zadania. Kolejne zadanie. No niech się przewinie. A tutaj prosta sprawa. Musimy się pozbyć 5/6, minus 5/6, czyli dodajemy do obu stron 5/6. Do lewej strony dodajmy sobie 5/6 i do prawej. Po lewej się znosi, zostaje nam 2x, a po prawej co mamy? Musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 6, bo 2 razy 3 równa się 6, a więc ile jest trójek w szóstce? 2, więc 2 razy 2, 4/6. No i teraz z tego odejmowania, co nam wyjdzie? 4/6 odjąć 5/6, wyjdzie nam minus 1/6. Tutaj w ten sposób się to nam pojawi. No i minus 1/6 i teraz mamy tutaj minus 1/6.
I teraz tą minus 1/6 wpisaliśmy i co dalej musimy zrobić? Musimy się pozbyć tego mnożenia przez 2. No dzieląc obie strony przez 2. Podzielmy obie strony przez 2. A, może to inaczej też znowu zapiszę, jak już jesteśmy w konwencji ułamków, no to dzielenie przez 2 to jest tak naprawdę mnożenie przez 1/2. O, bądźmy w konwencji ułamka, proszę bardzo. Mnożę przez 1/2. 1/2 razy minus 1/6. Tu się ładnie wszystko skraca po lewej stronie, a po prawej co mamy? No, licznik razy licznik 1, mianownik razy mianownik 12 i oczywiście zostaje minus. I to jest nasz szanowny wynik. Następny przykład. Cóż tutaj ładnego mamy? Znowu x po obu stronach, ale znowu mamy tą sytuację, gdzie x jest ułamkiem, więc najpierw się pozbędziemy tego elementu zapisu ułamkowego, mnożąc obie strony przez 4. Mnożymy. A później będziemy dopiero sobie dalej porządkowali. Lewa pomnożona. I teraz mnożymy także prawą stronę. Po lewej zostaje nam sam x. Co mamy po prawej? Tu będę to rozpisywał. No 4x i teraz to mnożenie. 4 razy 1 i 3/8, czyli 4 razy. Zamieńmy to na ułamek niewłaściwy. To mamy 3 plus 8 i 11/8. O, i teraz łatwiej nam będzie się mnożyło. Najpierw skrócimy przed mnożeniem. Tu jest 1/4, tu są 2/4. I ostatecznie mamy 4x minus 11/2. Na razie zostawię to w tej postaci, choć tutaj mamy to w postaci jeszcze znowu ułamka niewłaściwego. Zostawmy to, będzie nam wygodniej później dalej się z tym bawić. 4x minus 11/2. Na samym końcu zrobimy z tym porządek. Cóż dalej? Znowu musimy się pozbyć, hej, hola, hola. Musimy się pozbyć z lewej strony x'ów, żeby x'y były po jednej stronie. A dlaczego z lewej strony pozbywam się x'ów? Ano dlatego, że po prawej stronie jest więcej. Tu są 4, a tu jest 1x. No to odejmuję od obu stron x. Od lewej odejmę x'a, no i oczywiście od prawej też odejmę x'a. I co mi zostało? Po lewej zostało 0, a po prawej 4x odjąć x to jest 3x minus 11/2. Czego się pozbywam teraz? Tego, dodając do obu stron 11/2. Czyli 0 dodać 11/2. Po prawej stronie ta sama sytuacja. Prawa strona się skraca, po lewej zostaje nam po prostu 11/2 równa się 3x. Co nam teraz przeszkadza? To 3. Musimy obie strony podzielić przez 3, czyli, podobnie jak to robiłem w poprzednim zadaniu, pomnożyć przez 1/3. Czyli będziemy obie strony mnożyli przez 1/3. No bo to to samo co dzielenie przez 3. No to mnożymy. 1/3 razy 11/2 i po prawej stronie 1/3 razy 3x. Tu się ładnie wszystko skróci. No a tu trzeba wymnożyć, niestety. Mnóżmy zatem. 1 razy 11 to jest 11, 3 razy 2 to jest 6. I to jest nasz wynik 11/6. Lub inaczej 11/6, jeżeli wyciągniemy całość, czyli zapiszemy to w postaci liczby mieszanej, to jest 1 i 5/6. I to jest nasze rozwiązanie w jednej albo w drugiej formie. Którą wolisz? Pamiętaj, nauczyciel prawdopodobnie tą będzie preferował. Kolejny przykład. O, jaki ładny, popatrz. Mamy i w liczniku, i w mianowniku x. Co zrobimy, jak sądzisz? Oczywiście pozbędziemy się tego x'a z mianownika, mnożąc obie strony przez x'a. Mnóżmy zatem lewą stronę. Sio. I prawą stronę. Z lewej się skróci, no a prawa to jest po prostu inaczej 1/7
x lub jak wolisz x przez 7, bo to się do tego samego sprowadza. Po lewej stronie mamy x minus 5/7, a po prawej stronie mamy 1/7 x. Co teraz zrobimy? Tu jest cały x, a tu jest raptem 1/7. No więc tą mniejszą część przerzucimy na lewą stronę. Jak? Odejmując 1/7 x od obu stron. I mamy minus 1/7 x, no a po prawej 1/7 x minus 1/7 x. X odjąć cały x, bo to jest tak naprawdę 1x, odjąć 1/7 x, to zostaje nam 6/7 x minus 5/7. No a po prawej, jak to od siebie odejmiemy, zostanie nam 0. Co musimy zrobić teraz? Tego się pozbyć. Jak? Dodając oczywiście do obu stron 5/7. Zróbmy sobie to tu. No to wpisujemy 6/7 x po lewej stronie i dodajemy 5/7 i po prawej 0 plus 5/7. Po lewej się to zniosło, zostało nam 6/7 x, a po prawej jest po prostu 5/7. Cóż teraz? Musimy się pozbyć tego 6/7 razy x, dzieląc przez ten ułamek, czyli inaczej mnożąc przez jego odwrotność, czyli przez 7/6. Mnożymy zatem lewą stronę i mnożymy prawą stronę. Po lewej się wszystko ładnie skraca. O to w gruncie rzeczy chodziło. Po prawej też nam się skróci. 1/7, 1/7. I mamy 1 razy 5 w liczniku, 6 razy 1 w mianowniku i wynik gotów. Bardzo ładnie to wygląda. Następny przykład. Jaki atak? Najpierw się tego pozbywamy, czyli obie strony mnożymy. Będę zapisywał to bliżej, bo jeszcze może mi ta prawa strona się przyda. Będę mnożył najpierw przez 2 obie strony. Mnożymy zatem. Tu mamy w liczniku to, co mamy. I po prawej nasz ułameczek. Skróciło się po lewej, zostało nam x plus 2/3. A plusie zapisz się. A po prawej co mamy? 2 z 7 się nie skraca, więc 2 razy 3, 6/7. Teraz się pozbędziemy tego elementu, czyli 2/3. Ach, skąd mi się te 2/3 zrobiły, jak tu są 3/5? A, widzisz, czekaj. O, zaraz poprawię, jeszcze nie zdążyłem się tak do końca pomylić. 3/5. 3/5 tu są. O. 3/5. Tego się tak czy owak musimy pozbyć, tylko to jest troszkę inny ułamek. Minus 3/5. Od obu stron oczywiście odejmujemy. I lewa strona, i teraz prawa strona. Po lewej się ładnie wszystko skraca, zostaje nam x. A po prawej, no cóż, trzeba sprowadzić zabawę do wspólnego mianownika. Znowu niestety. Jakim będzie wspólny mianownik? 7 razy 5, czyli 35. No to jedziemy. Wspólnym mianownikiem jest 35. 5 razy 6, 37 razy 3, 21. No i takie mamy ładne odejmowanie. Ale to jest ujemne odjąć ujemna, czyli tak naprawdę dodawanie liczb ujemnych, a więc naszym wynikiem jest minus 58/35. Czyli inaczej minus 1 i 23/35. I to jest nasz taki piękny wynik. Teraz przedostatni przykład. Czego się tu najpierw pozbędziemy? Ano tego mnożenia przez 2/5. Czyli jak zwykle chcemy podzielić przez 2/5, czyli inaczej pomnożyć przez 5/2. Mnożymy zatem 5/2 razy 2/5. I to, co w nawiasie nam zostało, i prawa strona też 5/2 razy 3/10. Po lewej się wszystko skróciło, zostało x minus 4/5. Po prawej też się nam coś skróci. 1/5, 2/5. Mamy 1 razy 3, 3 w liczniku, 2 razy 2, 4 w mianowniku. Ładnie. Teraz się musimy pozbyć tych 4/5, czyli od obu stron
Do obu stron dodamy 4/5. Dodajemy do lewej strony i dodajemy do prawej strony. Po lewej się to zniesie, zostanie samodzielny x. No a po prawej trzeba dokonać znowu najpierw przejścia do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik dla 4 i 5 to 4 razy 5, 20, 20, 5 razy 3, 15, 4 razy 4, 16, 15 dodać 16 to jest ile? 31 dwudziestych, czyli inaczej 1 i 11 dwudziestych. I to jest właśnie nasz szanowny wynik. No i jeszcze jedno zadanko w tej grupie, ostatnie. Cóż tu zrobimy? Czegoś najpierw pozbędziemy? Tego, pamiętamy, nie chcemy mieć x w postaci ułamkowej, więc obie strony mnożymy przez -2. Ale, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby się pozbyć od razu i tego ułamka, o tego, to ja obie strony zamiast pomnożyć przez 2, pomnożę przez 4. To skróci mi się i to, i to. Tak przy okazji, zobacz. Pomnożymy sobie lewą stronę i prawą stronę. I cóż dostajemy? Tu się elegancko skraca, zostaje nam 1. I tutaj też się skróci. Tu jest 1 i dwójka, tu są dwie dwójki. Czyli tak naprawdę nam zostaje 2x. Oczywiście o minusie nie zapominamy, czyli minus 2x po lewej stronie. Z tego zrobiła się 1, więc zostaje nam tylko to, co w nawiasie. O, jaki brzydki x. Jeszcze raz go napiszemy. X plus 3/4. O, proszę. I już jest całkiem, prawda? Cóż teraz zrobimy? Pozbędziemy się tego x z prawej strony. Od obu stron odejmiemy x i mamy po lewej minus 2x minus x i po prawej minus x. Minus 2x i minus x to są minus 3x. Po prawej x się żeśmy pozbyli, zostaje 3/4. No i jeszcze tylko musimy się pozbyć tego mnożenia przez minus 3. Dzieląc obie strony przez minus 3, czyli inaczej mnożąc przez minus 1/3. Zróbmy to tutaj. Czyli mamy minus 1/3 razy minus 3x po lewej stronie i minus 1/3 razy 3/4 po prawej. 3 i 3 skraca się, minus razy minus daje nam plus, czyli x po lewej stronie dodatni, a po prawej te trójeczki się poskracały, tu jest 1 i mamy minus 1/4 jako nasz ostateczny wynik. To tyle w tej grupie zadań, ciąg dalszy w następnej.